Dzień dobry. Co Ci, Pisku, tu chcesz? Co Ty chcesz? Też się chcesz przywitać, tak. No to mam pierwsze 2 dostawy żwiru, które muszę tam wpakować do środka. Tu mamy 4 tony grubszego żwiru, tego 16,32 i tam taki standardowy 8,16. I to jest żwir na drenaż płytowy, który będę robił tu. Ale zanim, to jeszcze tylko jedną rzecz trzeba wykonać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak murowałem z kamienia, ponieważ tam nie bardzo miałem dostęp, to robiłem to taką techniką z dostawianiem desek, które tu są odciśnięte zresztą. Czyli dostawiamy deski, robimy szalunek z desek i do tych desek murujemy. To jest, co siłą rzeczy sprawia, że nie widzimy, jak to wygląda od strony deski. I to wyszło tak, jak widzicie, trochę nierówno, gdzieś są jakieś szczeliny, gdzieś tam zaprawa nie doszła. Muszę pozatykać takie dziurki i to otynkować, bo jak tu będzie sobie leżał żwir, no to on może wchodzić też żwir, tutaj będzie się blokował, nie będzie się opuszczał odpowiednio. A po drugie, jak tu wejdzie na przykład wilgoć, wtedy ta wilgoć miałaby tutaj takie miejsce, gdzie mogłaby się gromadzić. No, o, tu na przykład zagłębienie. I jakby przyszła ostra zima, minus 25 stopni przez tydzień, to w końcu by ten mur mógł przemarznąć, tu by się... Czyli musisz go otynkować. Making long story short, jest. Dziękuję. Żeby była taka ładna, równa, no niekoniecznie bardzo równa, ale w miarę równa powierzchnia. No ładnie widać postępy. To dobrze. To się cieszę. Jakie masz okularki jakieś ładne na sobie, pokaż się. Ho. BHP na siedlisku Dandyla to podstawa. Brawo ty. Brawo ja, Siu. Brawo Jasiu. To z jakiego to było filmu? Nie ma róż bez ognia. Zgadza się. Bez miłości daj mi ten kwiat. Patrz, jaki jestem tynkarz, jak ładnie tynkuję. Jakie samozadowolenie. Zobacz, patrz, to się... Ja się nie znam. A, tu mam złą zaprawę, już to się nie nadaje do takiego tynkowania. Dlaczego się nie nadaje i O, jednak patrz, zaprawiasz? widzisz to? Ale hydraulik ci został z poprzedniej pracy. Słyszysz? Co? Hydraulik z poprzedniej pracy ci został, Uff. także się obciągnij. Tradycyjnie ciągnę. Nie, tak nie chlapię, bo to strasznie dużo zaprawy by mi poszło. Więc tak raczej... Ale tak by było szybciej, teraz patrzę. No dobra. Dziękuję. Widujecie takie twory na róży? Tam mieszka larwa szyprzyńca różanego.
Powiem Wam, że to co teraz robię jest kompletnie niepotrzebne. Ale lubię mieć równo. Tynk sobie fajnie już stwardniał. Pomieszczenie wysprzątałem. To teraz mogę rozciągnąć geowłókninę i póki jest w miarę chłodno, a słońce mocno nie świeci, to zacznę tutaj wozić żwir. Będę kładł 2 warstwy żwiru, około 10-12 cm. Żwiru grubszego 16-32, a na to warstwę drobniejszego żwiru 8-16. No to działam. Zimna, wiesz? Bierze. Tak bym ocenił na jakieś 6-7 stopni. Zaznaczę sobie kredą w kilku miejscach. Teraz rozciągnę geowłókninę. Ja kupiłem taką geowłókninę w zasadzie drogową. Ona ma gramaturę 300, cokolwiek to znaczy, gram na coś. Ona jest po to, żeby żwir, który tu wysypię, rozdzielić od gliny, tak żeby z czasem ten żwir w tą glinę nie powchodził i nie zniknął. Więc robi się taką warstwę separacyjną. No proszę, proszę. Jakiś relaksik tu widzę przy kawie, a nie robota. No bo ktoś nam w komentarzu zarzucił, że my nie robimy tak jak inne kanały i nie siedzimy cały film przy kawie. Jak to? Przecież ja codziennie z kawą chodzę na spacer po siedlisku. No to tak, ale wiesz, no ja to wycinam, potem nie zawsze pokazuję. No to prawda. Nie, ale ładnie już ci idzie, ładnie. Ładnie? Ładnie.
Ciekawa jestem. Taki eksperyment, czy ogórek będzie chciał wchodzić na takie tyczki olchowe, po której wcześniej piął się groszek. O, tak jak ten. Tu się pnie bardzo wysoko. Część groszków tutaj padła, podkopana przez nornicę. Dlatego są patyki teraz pod ogórki. Także etap ogórkowy mam za sobą. I tak jak Darek robi codziennie, taki ja mogę zrobić w sobotę, czyli w przerwie pracy iść popływać. No nie da się przejść obojętnie i nie zachwycać się tą łąką. Idę po ręcznik. Ale gorąco. No to powiem Wam, że z tego pomieszczenia, no nie, połowy jeszcze nie mam, no prawie połowa. Ale tak się zrobiło duszno i gorąco, że ja się pójdę przekąpię. A przy okazji opowiem Wam o tym, co pozmieniałem w stawie kąpielowym i jak go naprawiłem. Tak, a on niech sobie tutaj sypie tą... Tak, niech on sobie tam sypie ten żwir, a ja Wam opowiem w tym czasie o stawie kąpielowym. My pływamy zawsze tak w bezpieczny sposób, z ratownikiem. Ratownik czuwa, pilnuje. Ratuj. Idź ratuj. I co takiego zrobiłem? No przede wszystkim poświęciłem 2 dni, żeby tamtym oto odkurzaczem wybrać cały muł, który się zgromadził na dnie. Naprawdę było go dużo. Olbrzymia praca. Przy okazji wypompowałem też sporo wody, także poziom wody obniżył się i był poniżej tej pierwszej belki. Tak, bo on był zdecydowanie poniżej tej belki. Następnie odkręciłem te wszystkie górne belki i je podniosłem do góry 2-3 cm, zostawiając tylko jedno miejsce, gdzie woda może się przelewać między tą strefą bagienną a strefą kąpielową. To sprawia, że po zainstalowaniu pompy, a zainstalowałem pompę i już Wam pokażę i powiem jaką, to woda, która jest wybierana z dna basenu, wpompowuję ją tutaj w ten róg, w rury, takie rury drenażowe, które mam rozciągnięte pod całym żwirem, pod całą tą strefą bagienną. I ta woda filtruje się przez ten żwir, filtruje się również, jest filtrowana przez rośliny, musi okrążyć całą tą strefę bagienną i dopiero może wpaść właśnie w tym miejscu do stawu kąpielowego. Kupiłem 2 pompy. Jedna pompa, a już Wam pokażę, znajduje się tu. Jest to pompa o wydajności 15 000 litrów na godzinę i ona zasysa właśnie wodę z dna basenu. To jest pompa przepływowa, która radzi sobie z zanieczyszczeniami do 8 mm. I jak widzicie, tam jest ta druga rura wychodząca i ta rura jest włożona w ten drenaż, tą rurę drenażową, która biegnie pod całym żwirem. To jest bardzo fajna pompa, pracuje bardzo cichutko, ponieważ nie ma tutaj długich odcinków i nie ma również specjalnie przewyższenia. Ta pompa nie musi podnosić wody wysoko. To wydaje mi się, że ona pracuje pod prawie całą tą deklarowaną wydajność, około 15 000 litrów. Czyli powinna, pracując, przepompować cały staw, całą wodę w stawie przez jakieś 4 godziny. I pompa nie pobiera za dużo prądu, nie potrzebuje dużej mocy. Wydaje mi się, że to jest 120 W, ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sprawdzę dokładniej. A druga pompa jest w zbiorniku zanurzona tu. To jest identyczna pompa jak tamta, troszkę mniejsza, o wydajności 5000 litrów na godzinę i pompę podłączyłem pod skimmer. Ze skimmerem to jest, powiem Wam, pewien problem. Skimmer za głęboko opada. Teraz nie zasysa, więc tego nie widać. Za głęboko opada i nie ściąga dobrze wody. Po drugie, cały to filtr jest źle rozwiązany i codziennie, co 2 dni muszę czyścić pompę, bo zasysane są do niej liście i ją blokują. Ta pompa jest mniejsza, więc ona radzi sobie z takimi zanieczyszczeniami
3-4 mm. Natomiast liście ją zapychają, więc trzeba tutaj rozkręcać i ją czyścić. Na szczęście nie jest to jakoś tam specjalnie skomplikowane, ale tak, także skimmer to pewna porażka. Na razie działa i jakoś go toleruję, ale pewnie trzeba będzie zainwestować i kupić lepszej firmy. I trzecie urządzenie, które zainwestowałem, to napowietrzacz. Ten napowietrzacz ma jedną dużą wadę. Buczy. Buczy dość głośno, on jest zdecydowanie głośniejszy niż obie pompy. I rurkami to powietrze wpada do tych rur drenażowych i jak widzicie fajnie lecą bąbelki i woda się ładnie napowietrza. No tylko hałasuje. Natomiast no, czeka mnie jedna rzecz, muszę zrobić wreszcie jakąś skrzynkę, postawić skrzynkę, gdzie doprowadzę prąd, gdzie połączę te wszystkie urządzenia, schowam te kable i zrobię na niej też taki wyłącznik bezpieczeństwa, tak żeby był na widoku, żeby każdy, kto chce wziąć kąpiel, najpierw te wszystkie pompy wyłączył, bo mimo, że one są teoretycznie bezpieczne i tak dalej, to jednak lepsze się z nimi w wodzie nie kąpać. Dobrze, ja to na razie zabezpieczam. I ostatnia rzecz, w perspektywie czasu mam nadzieję, że najważniejsza. Zawziąłem się, a potem razem z Martą, jak przyjechała, i od 3 tygodni codziennie idziemy na siedlisko z wiaderkiem bądź staczką, chodzimy, szukamy roślin wodnych, roślin, które sobie dadzą radę w wodzie. Także próbujemy różnych i paproci, ale również próbujemy, to jest chyba kopytnik, różnego rodzaju trawy, sporo mięty, znajdujemy też sitowie i tak codziennie po te 15 roślin dosadzamy. Dokupiłem również 4 lilie wodne, ale te lilie wodne akurat sobie dość średnio radzą. Nie wiem, czy w tym roku zakwitną. No widzę, że się utrzymały i będą rosły. Natomiast czy zakwitną, zobaczymy. No i dokupiliśmy oczywiście jeszcze inne rośliny. Przyjechały nowe rośliny, ale Darek pomieszał, które to jest tatarak, a które kosaciec. Także chyba na węch może nam się uda jakoś je odróżnić. Czyli teraz masz w ręku pałki. 10 pałek. Dobra, no to koło tej prawdopodobnie też pałki. Posadź. Pałki mamy też tutaj, takie wykopane, o te ze strumienia, to na pewno pałki, a to są jakieś inne, może właśnie szerokolistne po prostu. To chyba też jest pałka, zobacz, to co jest takie tu wysokie przy tobie, nawet ma już pałkę. O, Zobacz. proszę. Bo nie w jednej linii, proszę Cię. Dlaczego? No bo zanim się rozrośnie, no to będzie wyglądało tak niedobrze. Posadziłam część, jeszcze zostały kosaćce. I posadziliśmy tu, gdzie były jakieś luki. No luk jest jeszcze bardzo dużo, ale liczymy, że będą się te rośliny coraz bardziej rozrastać. Także ja jestem wreszcie zadowolony. Mam zdecydowanie z tym mniej pracy. Mam super sprawę, bo jest świetna w tej chwili kąpiel. Można się super ochłodzić. Trochę zimna woda, ale było teraz chłodniej. I jaki następny etap? No nie jest to jeszcze koniec. Tak jak powiedziałem, trzeba zebrać te wszystkie kable, instalacje w jedno miejsce, schować i zamontować w budce. I cały czas myślę, że zrobię tutaj jeszcze ten górny zbiornik i taką kaskadę, strumyk do filtracji. Natomiast no, te już obecne działania sprawiły, że nie jest to aż tak pilne, jak było to jeszcze miesiąc temu. A się kotek ułożył. Kiciuś. Kiciuś. Fajnie tam masz?
No dobra, to ja wracam, zobaczę co on tam w tym czasie zrobił, czy wywiózł ten żwir już, czy coś to posunęło się do przodu. A jak nie skręcę? No i dobra, pierwsze pomieszczenie zrobione. Teraz trzeba będzie tutaj rozłożyć folię. Będę musiał kupić zbrojenie, takie gotowe kraty siatkowe, pewnie opręcie jakieś 6 mm i wylać z 10 cm betonu. Tak trochę teraz więcej tego wszystkiego muszę robić, i żwiru, i betonu, bo pewnie wystarczyłoby z 7 cm betonu. Żwiru też mogłoby być z 5 cm mniej. No ale przez te kamienie w ziemi i przez to, że musiałem się dobrać do twardej gliny, no to mam trochę więcej wysokości niż bym, czy tam głębokości niż bym chciał. I tak będzie tutaj dużo bardzo ocieplenia, bo pewnie ze 20 cm. Ale okej, od gruntu zawsze to najlepiej, jak się izolujemy. Pytaliście w komentarzu, dlaczego od wewnątrz tych fundamentów nie zabezpieczam przed wilgocią. No, do tego poziomu nie miało to sensu, dlatego że to jest ten poziom właśnie, gdzie woda może wchodzić, ma wchodzić i wychodzić. Również w fundamencie. Fundamenty mają tam niżej odcięcie izolacją poziomą, także to takie bezpośrednie wędrowanie wody w betonie jest odcięte. Ona musi iść na bok, czyli musi iść do żwiru, a w żwirze spotka idealne warunki, które sprawią, że pójdzie na bok i z powrotem w glinę. Tak myślę, że to powinno działać. Także jak wyleję beton, te 10 cm, to dopiero na tym poziomie zrobię hydroizolację całej podłogi. To teraz przejdę tu, czyli najpierw muszę dokończyć to tynkowanie. No już dokończyć, chyba to zrobić za jednym zamachem i z głowy.
Nasze pomidory już kwitną i zawiązują owoce, więc najwyższy czas, żeby je podlać gnojówką z żywokostu. Mam tu przygotowaną gnojóweczkę. Przerabiała się już przez jakiś czas. Zobaczcie, jaki ma kolorek. Jaka jest gęsta. Nabieram do konewki wodę z wanienki i dolewam. I taką rozcieńczoną gnojówką podleję pomidory. No to w międzyczasie przyjechała następna dostawa żwiru. To chyba już będzie wszystko, co mi jest potrzebne, jeśli chodzi o ten gruby żwir. Natomiast ten drobny na pewno się jeszcze przyda. Tu mam już też przygotowane, otynkowane te ściany, w sensie połatane dziury. Obsypałem miejsca, gdzie biegną rury jeszcze grubszą warstwą piasku. Jak tam, piesku? Odbierasz to? Może być? Tak, malutki sprawdzi grubość w międzyczasie piasku tej zasypki. Tu też mam gotowe. Czyli tak, mogę rozciągnąć geowłókninę w tym momencie, w tej części w salonie. O, tak to nazwę. I dojechać sobie gdzieś do połowy tej ławy pod piec. A potem już trzeba będzie zrobić jednak też rozprowadzenie kanalizacji. Tu i w łazience. No i mogę też tutaj w połówce wysypać. Malutki. Aż tak dokładnie musisz sprawdzić wszystko? Tu też będziesz badał tą grubość piasku? Nie kop! A, bo ty chcesz zobaczyć, jak rura się chowa, tak? No wziął mi rozkopał. Z tymi psami. No to co? Działam dalej. No dobra. 180, czyli tu jest 60 cm, czyli tu ma być zlew. Kupiłem taką piankę niskoprężną.
I zapiankuję tutaj ten otwór jeszcze. Myślałem, że tutaj odwrotnie to wkładam. Nasze groszki cukrowe już pomału kończą owocowanie, chociaż może niekoniecznie, jest jeszcze trochę kwiatów. Ale już dużo zjedliśmy groszków. Natomiast boby już się szykują do owocowania. Zobaczcie, jakie mają piękne owoce. Ale proszę. Oczywiście na bobie zawsze są mszyce. U mnie są mszyce. I uzbroiłam się w taki preparat z olejku NIM. Nie wiem, czy tak się wymawia. NEM się pisze. Woda, olejek, odrobinka mydła potasowego, żeby to się razem dało zmieszać. I taką zawiesiną pryskam te mszyce z każdej strony. Mam nadzieję, że to pomoże. I przestaną żerować na naszych bobach. Niewiele już tego zostało. Tu jeszcze jest 6-7 taczek, ale powiem Wam, że mi się nie chce dzisiaj. Jest sobota, 11 już się zrobiła. Jeszcze muszę film zmontować. Także co, no ja swoją pracę wykonałem. Teraz mocno liczę na Was. Na subskrypcję w szczególności. Także kto nie subskrybuje, to bardzo, bardzo, bardzo proszę. Dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.